Jeśli w swoich planach urlopowych rozważacie wyjazd na kemping w północne rejony Włoch, to dzisiaj pokażę Wam jeden z nich. Jest to kemping San Francesco w miejscowości Caorle. Jest to 5-gwiazdkowy kemping, na którym pokażę Wam kilka basenów, jak i również ładną plażę, jeszcze fajniejsze morze, wieczorne animacje, a pod koniec filmu praktyczne informacje dla wszystkich tych, którzy zamierzają tutaj przyjechać pod swój namiot, ze swoją przyczepą lub pod domki, na przykład z Vacansolei czy Go for Camp. Kemping ten jest położony około 900 km od granicy polsko-czeskiej w Ostrawie, a w linii prostej od Wenecji to jest około 60 km. Tutaj na miejscu macie do dyspozycji ponad 6 punktów basenowych, z czego ten jeden, największy, z najlepszą zjeżdżalnią, no niestety w lipcu i sierpniu jest dodatkowo płatny. Pozostałe baseny zapewniają Wam jednak jacuzzi, fontanny, zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych, no wszystko to, co dzieciaki tak naprawdę lubią najbardziej. Dla dorosłych są bary i restauracje, jest lodziarnia, jest fryzjer, jest opieka medyczna prywatna do dyspozycji, jest również tutaj supermarket, w którym zakupicie wszystkie najpotrzebniejsze składniki na śniadanie, obiady i kolacje. A jeśli nie chcecie gotować, no to do dyspozycji jest dla Was też fajna restauracja z pełnym menu. Dla dzieciaków jest tutaj plac zabaw i też takie pole, na którym są dmuchańce wszelkiego rodzaju. One są dodatkowo płatne, no ale dla dzieciaków jest to ogromna frajda. Przy recepcji jest sklep, w którym zaopatrzycie się wszelkiego rodzaju najpotrzebniejsze elementy i drobiazgi potrzebne na kemping, jak na przykład różnego rodzaju przejściówki, ale tam również będziecie mogli zakupić widokówki i wysłać je stąd właśnie do swoich znajomych, jak i wypożyczyć rower. No tutaj koszt wypożyczenia roweru oscyluje w granicach 10 euro za dobę. Ten kemping obecnie świeci pustkami, jest 20 czerwca, a tutaj po prostu 3/4 domków i parcel jest pustych, ale pan na recepcji powiedział mi, że obecnie znajduje się tutaj ponad 2,5 tysiąca osób, a w szczycie sezonu ten kemping mieści ponad 7 tysięcy osób. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie tutaj można w ogóle nocować, to macie do wyboru ponad 250 parcel. Wszystkie parcele są trawiaste, są zacienione, z bezpośrednim dostępem do wody i prądu, jak i również z pobliskim dojściem do plaży, na baseny czy do toalet. Więc jeśli ktoś rozważa tutaj przyjazd z własnym namiotem, z własną przyczepą kempingową bądź kamperem, to swobodnie myślę, że może rozważać to miejsce. Dla wszystkich pozostałych osób jest tutaj do wyboru ponad 550 domków. No i te domki dosyć fajnie widać na mapie. Ja wczoraj przyjrzałem się mapie tego kempingu. No i 3/4 mapy jest oznaczona takimi małymi punkcikami z informacją, gdzie te domki się znajdują. Widać to również też w ofercie wszystkich touroperatorów, którzy tutaj mają swoją bazę. Jest ich tutaj ponad 10 i żaden z tych touroperatorów nie dysponuje możliwością wynajęcia namiotów. Właściciele tego kempingu mają w swojej ofercie również szeroki wachlarz wszelkiego rodzaju domków do wyboru. I możecie tutaj wynająć domki zarówno takie najbardziej podstawowe, jak i te najbardziej luksusowe. I na jeden z takich najbardziej luksusowych domków postaram Was się właśnie teraz zabrać. Na miejscu są dwie sypialnie, z których każda ma swoją odrębną klimatyzację. Dodatkowo jest również tutaj szafka na ubrania. I taka szafka znajduje się w każdej z sypialni. Jedna z tych dwóch sypialni jest dosyć specyficzna, bo posiada dodatkową szafkę na ubrania, łóżko małżeńskie
I co najbardziej luksusowe, dostęp do swojej własnej, prywatnej łazienki. Jeśli już macie gdzie mieszkać i zalogowaliście się właśnie w tym swoim miejscu noclegowym, no to możecie wyjść na zewnątrz, aby skorzystać z atrakcji sportowych. Tutaj macie do dyspozycji 3 boiska do koszykówki, 2 do piłki nożnej, jest gdzie grać w siatkówkę, pływać na kajaku, no sportowo jest co robić. A jeśli jednak wolicie wypocząć w wodzie, no to macie do dyspozycji kilka basenów. Jeśli jednak nie chcecie korzystać z basenów, no albo po prostu macie już ich dosyć, to możecie tutaj przyjść na tutejszą plażę. Na plaży leżaki są oczywiście płatne, zresztą tak jak na każdym kempingu w tutejszym regionie, no ale na szczęście dostęp do plaży jest jeszcze bezpłatny. No i to tyle. Mam wrażenie, że pokazałem nieco więcej, aniżeli to, co jest w oficjalnych prospektach, czy dostępne na oficjalnych filmach promocyjnych. Bo ja często wiem, że w tych prospektach to tam albo są wybierane takie najważniejsze i najładniejsze miejsca, albo często te zdjęcia są podkoloryzowane. Co do kempingu, uważam, że jest on naprawdę godny polecenia dla wszystkich osób, które chcą tutaj przyjechać na przykład na domki. Bo tak jak wspominałem, tych domków jest tutaj bardzo dużo, a Polacy szczególnie lubią tutaj przyjeżdżać na domki od touroperatorów. No i wśród Polaków widzę, że króluje Vacansoleil i Go for Camp. Uważam również, że z racji wielkości tego kempingu powinniście rozważyć zabranie ze sobą rowerów. Jeśli macie taką możliwość, to koniecznie je tutaj zabierzcie, bo często punkty skrajne na tym kempingu powodują to, że będziecie musieli iść około 400 do 500 metrów w jedną stronę. Pamiętajcie też, że na miejscu macie wiele atrakcji. Począwszy od basenów, mniejszych, większych, z jacuzzi, bez jacuzzi, no każdy znajdzie coś dla siebie. A wieczorem są dla dzieci dosyć fajne i atrakcyjne animacje, które zapewnia grupa Samarkandy, a jest to moim zdaniem jedna z najlepszych grup animacyjnych w tej części regionu. Widać, że właściciele tego kempingu bardzo dbają o czystość tego obiektu. Toalety są bardzo często sprzątane, są schludne i zadbane, a codziennie rano budziły nas tutejsze śmieciarki, które odbierały śmieci i to tak po 3 razy dziennie. W tej części Włoch jest ponad 50 kempingów do wyboru, jednak uważam, że ten kemping San Francesco jest też godny polecenia. A jeśli chcecie sprawdzić, ile kosztują noclegi tutaj i na przykład jakie są mniej więcej koszta pobytu na tutejszym kempingu na domkach, to w opisie filmu umieszczam bezpośrednie linki do konkretnych domków, abyście mogli sobie porównać z ofertą innego kempingu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie, dzwońcie, nie wiem, no dzwońcie to nie, ale piszcie w komentarzach, piszcie maile. Mam nadzieję, że się podobało, bo starałem się pokazać, tak jak wspomniałem, nieco więcej niż to, co jest w oficjalnych prospektach. Nie używałem dronu, także no, ale tu z góry widać, że faktycznie ten kemping jest bardzo mocno zalesiony. Ale jeśli chcecie, abym Wam w czymś innym pomógł, albo jeśli coś pominąłem, no to dajcie znać. Postaram się na bieżąco odpisywać. Życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie z Włoch, no i miłego wypoczynku.